Naprzeciwko była taka ściana szczytowa i pod tą ścianą szczytową postawili wszystkich lokatorów z tego domu, a tam stał czołg z lufą wycelowaną na nas, na tą ścianę szczytową. Ponieważ ja byłam mniejsza, mama moja była mniejsza, babcia była wysoka, postawna, to mieliśmy takie postanowienie, znaczy tak mama nam mówiła, że ja mam stanąć za mamą, a Rysiek za babcią i jak będą strzelać, to mamy upaść, a potem się wygrzebać stamtąd. To są takie obrazy, których się nie zapomina. Pamiętam egzekucję uliczną na Alei Niepodległości. To była chyba druga czy trzecia na warszawskich ulicach, gdzie najpierw były na słupach afisze, kto został za coś, za napad na Kuczerę, za tamto, za tego. 100 osób było rozstrzelanych, czy ileś tam. I to było w Alei Niepodległości. Ja byłam gdzieś z babcią, gdzieś coś chodziłam, nie wiem co żeśmy szły i tam byliśmy zatrzymani, nie można, bo babcia mi zasłaniała oczy ręką. Oni rozstrzeliwali, a podchodzili ludzie i żywy mózg na trotuarze w chusteczkę od nosa zbierali ludzie. To był taki budynek, który potem często tam wchodziłam, bo tam był dubbing w czasie już spełniania swojego zawodu. Do nas przychodziła taka właśnie Żydóweczka, chyba w moim wieku, wchodziła do przedpokoju, drapała, nigdy nie dzwoniła, tylko drapała w drzwi, a babcia, podziwiałam ją, a teraz zwłaszcza jak byłam dorosła, to powiedziałam, jak daleko ona szła z getta na Mokotów. Miała taką kurtkę, taki serdak jakiś, gdzie po środku, tam gdzie podszewka, miała kieszenie i zawsze tam wkładała te kanapki, które od babci dostała, a sama siedziała na stołeczku, bo z kuchni u nas, która była kaflową kuchnią jeszcze, były takie kafle, na przedpokój wychodziły i tam było ciepło, ona grzała ręce, tam dostawała jakiś kubek jedzenie, jakiś kubek do picia. Mnie na pierwsza wizyta to nie pozwolono tam mamanie, żeby się coś nie wydało. Ale później jak to dziecko, to ja wychodziłam do tego przedpokoju do niej i potem żeśmy nawet rozmawiały, bo ona kilkanaście razy u nas była. Dostałam od niej wstążkę taką niebieską do włosów, gdzie śmiałam się, bo tą wstążkę mam udokumentowaną w kokardzie, której siedzę na balkonie, ktoś tam mi zrobił zdjęcie. I po jakimś tam kilkunastu tych ona przestała przychodzić, no widocznie coś się z nią musiało stać. Ale no, takich gestów różnych to było mnóstwo. Co prawda też byli tacy, jak taka u nas, bo w suterenie to był dom dwupiętrowy, pan Mazurkiewicz był gospodarzem tego domu. I w suterenie były po jednej stronie piwnice, a po drugiej stronie były takie, teraz by nazwą kawalerki, takie też z kuchnią, ze zlewem, ze wszystkim, pokoje w suterenie. No. I tam mieszkała jakaś taka krawcowa, która się z Niemcami kombinowała i nasza dozorczyni przyszła do mamy, no pani uważa, pani Łaniewska, męża już pani nie ma, to teraz pani chce, żeby pani zrobili razem z dziećmi, więc byli różni ludzie, prawda, byli różni ludzie, ale byli tacy przede wszystkim, ja zawsze mówię, gdzie ten pierwszy rząd w Izraelu z kogo był zebrany, gdyby nie w Polsce zostali uratowani, bo to wszystko było z armii polskiej, od Andersa przecież miałam kontakt z żoną pana Andersa, rozmawiałam z nią na różne tematy, to przecież jak oni dezerterowali, to Anders się postawił, że nie było na nich żyć, jak się państwo izraelskie. Tak. Generała widziała pierwszy raz, jak płakał, jak Polska nie szła w defiladzie pokoju, bo się Churchill, którym uratowaliśmy Londyn, bał Stalina. Powstanie pamiętam. Mokotów był zresztą na początku bardzo oszczędzany, znaczy walki były przede wszystkim wtedy, Wola była likwidowana, Ochota, potem Stare Miasto, po Wiśle, a Mokotów na początku był jakiś tak, że ja się nawet bawiłam na podwórku jeszcze ze swoimi kolegami. Tam był od strony, dom stał przy ulicy Odolańskiej lub Bałuckiego prawie,
Najpierw było podwórko, a potem był jeszcze ogródek. W tym ogródku był taki schron wykopany w ziemi, że tam można się było niby chować. To jeszcze w czasie okupacji tak było, jak były jakieś naloty. 9 sierpnia był taki nalot, który zapamiętałam bardzo. Byłam na podwórku, świeciło słońce i nagle jakiś taki cień na mnie. A to był cień właśnie tego samolotu niemieckiego, Sztukasa. Też z tym czarnym, tak mi się przypomniał 39 rok, z tym krzyżem czarnym. Oni kładli bomby z zapalnikiem takim czekającym, aż odleci, opóźnionym. I ja widziałam, mój dom jest Odolańska 18, a następny Odolańska 21, na dachu tamtego domu, który był wyższy od naszego, położył bombę. Ja widziałam, jak on kładł tę bombę, tego lutnika widziałam. I podmuch tego, jak on się podnosił do góry, żeby tam bomba, mnie rzucił do tej klatki schodowej naszej. I tam był schron z takimi stemplami i do tego schronu, nie wiem, mama z babcią jeszcze były na górze, na pierwszym piętrze mieszkałam, nie wiem, nie pamiętam, gdzie był brat, który był powstańcem. I w ten schron się nie zawalił, my żeśmy przeżyli. No potem już to się, Mokotów już się zwężał, że tak powiem, właśnie do ulic już tutaj gdzieś centralnych, tak jak u nas, już kanał na ulicy Belgijskiej, gdzie jeszcze mieli się ewakuować powstańcy z Mokotowa do Śródmieścia. I mój brat z nimi miał wychodzić, ale wrócił z powrotem. Mama nie chciała mnie tam dać, zresztą sądzę, żeby w ogóle mnie nie przyjęli, bo to 11-letnie dziecko. Natomiast tam już nie można było wejść do tych kanałów, bo tam, nie wiem, tam zaczęły być wrzucane granaty. Jak to tam było, nie wiem. Wiem, że oni już nie weszli, a to było 2 ulice dalej, więc to było bardzo blisko naszego domu. Jak poszedł spać, to był 26 wrzesień albo 8, teraz nie jestem pewna, ale to jest historycznie udokumentowane, którego dnia padł Mokotów. To było tego dnia, dzień przedtem, jak on poszedł spać w tej suterenie, już żeśmy mieszkali, już nie na pierwszym piętrze, u nas już tam się nie wchodziło. Babcia mu spaliła legitymację, spaliła mu furażerkę i spaliła mu opaskę. Jak on się obudził, że tego nie miał, zaczął babcię bić dosłownie, ale babcia go uratowała, ponieważ ci ostatni powstańcy, którzy wyszli z naszego domu, zostali na podwórko i do tego ogrodu i tam zostali rozstrzelani, a nas, cywilów, myśmy nie wychodzili przez drzwi i naokoło, tylko przez te okna z sutereny na ulicę i naprzeciwko była taka ściana szczytowa i pod tą ścianę szczytową postawili wszystkich lokatorów z tego domu, a tam stał czołg z lufą wycelowaną na nas, na tą ścianę szczytową. Ponieważ ja byłam mniejsza, mama moja była mniejsza, babcia była wysoka, postawna, to mieliśmy takie postanowienie, znaczy tak mama nam mówiła, że ja mam stanąć za mamą, a Rysiek za babcią i jak będą strzelać, to mamy upaść, a potem się wygrzebać stamtąd. Do tego, żeśmy ten czołg w każdym razie jeździł, a babcia wyszła jeszcze z taką miską, która miała te kładzione szkluski właśnie takie z wody i z mąki. No w pewnym momencie je postawiła i ten czołg tak nawet przejechał kawałkiem tej gąsienicy i ta miska była w kawałku taka zdezolowana. I latał jakiś psiak, wychudzony w ogóle taki, że nie wiem. I Niemiec, który nas tam pilnował przy tym czołgu, zapytał mamy, oczywiście po niemiecku, czy to pani pies. A mama odpowiedziała, o co pan mnie psa pyta, zaraz mi dzieci rozstrzelacie, a pan mnie psa pyta. I ten się tak obejrzał, mówi, nie rozstrzelamy. I zapytał się, przedziwne pytanie zadał mamie, czy pani ma garnek? Ja mówię, jaki garnek, po co mi, ja nic nie mam. A gdzie pani mieszka? Pokazała, że tam w suterynie dom po przeciwnej stronie. No to niech pani idzie. Ja zaczęłam ryczeć, że nie. Babcia mnie uspokoiła, mama poszła.
a miała taką walizeczkę, której zresztą nie wzięła tam, jak nas wyrzucali. I właśnie tam była w tej suterenie. Tam był spirytus, tam były jakieś tak zwane pewnie złote pieniądze, bo dała jemu spirytus jakiś jeden i te jakieś pieniądze. I tam były jakieś dokumenty, mamy w tym jeszcze. I wzięła taki plecak, w którym było trochę grochu łupanego i chustkę taką, znaczy taką chustę dużą, pusta pled babci i garnek. Taki z 2 uszami, dość duży garnek. I z tym przyszła. Bo powiedziała, was wyrzucą na wyścigi. I rzeczywiście, nie wiem ile tam staliśmy pod tym czołgiem. W każdym bądź razie przez pola, pełne rozciapanych pomidorów, ogórków już. I babcia goliła jakąś żyletką mojego brata i zawiązała mu chustkę, żeby on na dziewczynę wyglądał. I gnali nas na wyścigi konne. Bo tam było pierwszy taki obóz dla tych wypędzanych z Mokotowa. Tam zresztą mama chciała tą właśnie złotą monetą przekupić takiego, co tam stał na tym, żeby iść do Piaseczna, żeby uciekać. To dostała kolbą i nas wygnali na tego. I tam były sanie, takie nowe sanie robione przez Niemców, a może niewolników polskich, na front na Stalingrad. Ale tam przyjechała kuchnia wojskowa i wołał taki kucharz kinder, wszystkie dzieci. No i ja poszłam z tym garkiem. I w tym garku nosiłam dla naszych wszystkich ludzi z naszego domu. Każdy potem już ręką można było jakoś jeść albo czymś tam, nie wiem czym. Ale garnek był, a tak to co w ręce mogła zupę gorącą, bo oni tam dawali jakiś tam Eintopf jeden. I z tym garnkiem myśmy pojechali też, bo tam byliśmy 2 czy 3 dni na tych wyścigach. Tam była linia kolejowa, która przez Odolany jakoś jechała do Pruszkowa. I tam do takich zakładów kolejowych. I tam w tych zakładach kolejowych na betonie byli ludzie wypędzani, cywile z całej Warszawy. Mama z Ryśkiem jakieś drzwi skądś przynieśli i te drzwi to były salon wielki, że można było na tych drzwiach usiąść. I mama mnie tym spirytusem w włosy, żeby mnie w szynie weszły, bo to przecież było straszne wtedy. I potem przyjechał Czerwony Krzyż, też przynosili tę zupę w tym garnku. Był Czerwony Krzyż szwajcarski już i polski. I stali i rozdzielali rodziny tam. Młodszych na roboty do Niemiec, starszych nie do Rzeszy, tylko do generalnego gubernatorstwa, do polskich miast tutaj i mieszkańcy tych miejsc, gdzie te transporty przyszły, mieli rozbierać sobie, brać, prawda, jak niewolników, że na tych idzie. A ja już pamiętam bardzo dobrze, że ja latałam od jednego lekarza do drugiego i jak mi babcie, która była jeszcze bardzo młodą osobą, z moim bratem do Niemiec, to ja mówiłem z krajnym Grossmutter i on tutaj. No to mamy z nim, a mnie tutaj. W każdym bądź razie wreszcie ta Szwajcarka tak się jakoś odezwała i całą naszą czwórkę jako tych, że jesteśmy cywilami i nas wieźli nas takimi wagonami, węglarkami tak zwanymi otwartymi. Ludzie stali, Polacy przy tych torach, wiedzieli już, że warszawiaków rzucali nam chleb, ale bardzo często, czy bułki, one przelatywały na drugą stronę, część wpadała do tego. Nie wypuszczali nas na siusianie, nie. To było tak, że tam, nie wiem jak to się odbywało, nie pamiętam. 1,5 dnia, czy nie wiem, nad ranem, musieliśmy w nocy też jechać, dzień i noc pewnie. Nas wywieźli do miasta Wolbrom. I był taki świt, taki deszcz, taka brzydka pogoda, taki siąpiący i tam
Tych było, jacyś tam byli przygnani przez Niemców na dworcu, to 2 osoby. I taki siedział, już wszyscy prawie byli zabrani, 2 osoby. Myśmy nie chcieli się rozdzielić, nie, nas 4 osoby. I taki jeden siedział, no ja mam 2 przydział, no ale już dobrze, no chodźcie. I myśmy poszli. I był otwarty, otworzyło się, było widno, stała balia z gorącą wodą wlana, zapach kawy Enrylo i ci ludzie czekali na nas. A mama tak ogarnęła, tak popatrzyła na to wszystko i nagle popatrzyła na ścianę i mówiła: Józik, czyli mój ojciec. I tam było zdjęcie spółdzielców, a ten gospodarz, który nas przygarnął, był spółdzielcą. I z moim ojcem było całe takie zbiorowe zdjęcie, wisiało to.